Myślę o swojej szkole, a ja chodziłam do Kościuszki 21, gimnazjum imienia Elizy Orzeszkowej. Moją nauczycielką polskiego była Stefania Skwarczyńska. Nauczyciel łaciny to był pan Lewinkow, który uczył w naszej szkole i uczył w zaprzyjaźnionym z nami gimnazjum męskim. No, wtedy telefonów było mało, a każda z nas miała jakiegoś chłopaka tam w społecznym i on nie miał zielonego pojęcia o tym, że on przenosił naszą miłosną korespondencję. Męskie kapelusze miały tutaj taką skórkę wewnątrz i myśmy pisały liściki do naszych chłopaków i zatykałyśmy mu za tą skórkę od kapelusza. Przez 2 lata on tak nosił te listy, a chłopcy nam odpisywali. Jak on przychodził później do nas, to myśmy sobie wyjmowały te liściki i on był właściwie takim listonoszem miłości między naszymi chłopakami a nami. I to było rzeczywiście wspaniałe. Chyba nigdy się o tym nie dowiedział. Łaziłam po drzewach z synami naszego portiera. Potem jak zaczęła się wojna, oni już byli dorośli, to oni nas odprowadzali do getta już w mundurach niemieckich. Przepraszam, bo nie chciałam. Aha. Tu był dziecinny pokój i tędy ja wychodziłam na zewnątrz przez okno. Tak. Ale wie pan, to ciekawe, bo mi się wydawało, że to był duży pokój. Dziękujemy. No, ale bardzo dziękuję, naprawdę. No jak pani się widzi to wszystko po ilu latach? Po ilu latach? Proszę nie zadać. Mi spojrzy w oczy. No bardzo sympatycznie pani wygląda. Od 39. W listopadzie Listopad 39. Pani stąd wyszła. Listopad 39. A wyszłam z tego mieszkania w 1939 roku w listopadzie. Nie z własnej woli, jak się domyślam. Nie z własnej woli. Nie z własnej woli, tak. Ale nie pan, Łódź to ciągle jest moje najbliższe mi sercu miasto. No miło słyszeć. Tak, to pod tym względem nic się nie zmieniło. Ale chociaż przeżyłam tu dużo ciężkich. Ktoś nas zawiadomił, bodajże właśnie ten portier Niemiec, że jakiś generał niemiecki ma chrapkę na nasze mieszkanie i trzeba się było usunąć, no. A ponieważ myśmy woleli wziąć trochę rzeczy, no to wobec tego się spakowało i poszliśmy niewyrzucani. I właśnie ci chłopcy, ci towarzysze moich zabaw dziecięcych, Rysiek i Poldek, odprowadzali nas do getta. Rano się wstawało, potem szło się do pracy. Po pracy chodziliśmy na Marysin, taka była łączka pod cmentarzem. A mój przyszły mąż miał egzemplarz poematu słowackiego Beniowski. I myśmy sobie czytali ten poemat. To była, ja to nazywam dzisiaj, to była taka nisza psychiczna, że w tym ogromie grozy to były takie godziny, kiedy zapominało się o tym, co się dzieje dookoła, a była tylko ta piękna poezja Słowackiego. Idź nad strumienie, gdzie wianki koralów na twoje włosy kładnie jarzębina, tam siądź i słuchaj tego wichru żalów, które daleka przynosi kraina i w pieśni się wsłuchaj, w tę, co jest z opalów, a bardziej kocha ludzi niż przeklina. I pomyśl, czy ja duszę mam powszednią, ja, co przebiegłszy świat
kochałem jedną. To był 1944 rok. Bardzo dużo wtedy ludzi poszło do gazu. Bardzo dużo ludzi palono w krematoriach i trochę ludzi młodych i zdrowych wysyłano do obozów pracy. I tak się złożyło, to jest przypadek, szczęśliwy przypadek, tak się złożyło, że ten obóz pracy, do którego nas wysłano, przetrwał do końca wojny. Niestety, to już z całej rodziny została tylko moja starsza siostra, która żyje, jest w Warszawie, i ja. Straciłam rodziców, siostrę i męża. Kiedy następowało otwarcie, właściwie inauguracja Parku Ocalałych, to pamiętam, powiedziałam o tym, że te drzewa, które posadziliśmy, będą w pewnym sensie symbolem. Drzewo jest w ogóle symbolem życia. I te drzewa będą symbolem naszego życia, naszego przeżycia, naszego ocalenia. Ale drzewa mają korzenie. I korzenie tych drzew, każdego z naszych drzew, to będą korzenie, które będą upamiętniać tych naszych bliskich, którzy zginęli, którzy są w ziemi, często nie wiadomo gdzie. Dzień dobry Państwu. Ja chciałam bardzo serdecznie przywitać przede wszystkim Panią Halinkę Elczewską i córkę Ale. Bardzo serdecznie witam Pana Przewodniczącego Rady Miejskiej, Pana Tomasza Kacpuszaka. Witam Panią Prezydenta Łodzi Jerzego Kropiwnickiego i Przewodniczącego Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Łodzi Symchę Kellera. Witam przedstawicieli Fundacji Monumentum, której z inicjatywy Fundacji właśnie to odznaczenie dzisiaj zostanie wręczone. Ja dziękuję bardzo.